Czy w małżeństwie można być wolnym? Czy bycie jednym ciałem oznacza rezygnację ze swoich potrzeb, pragnień, marzeń? Czy można być osobno, a jednak razem? Dziś przedstawię Wam oś bliskości związku. Zapraszam serdecznie. Uwaga, to nie jest żadna teoria naukowa. Jest to zjawisko, które zaobserwowałam u wielu par. Gdyby bliskość związków można było narysować na jednej osi, mogłaby ona wyglądać w ten sposób. Na początku byłoby całkowite zespolenie się, potem bezpieczna odległość, następnie szersza perspektywa, na końcu niszczące oddalenie się. I teraz pokrótce przedstawię Wam, co rozumiem pod każdym z tych pojęć. Całkowite zespolenie się. Wydawałoby się, że sytuacja wręcz idealna, ale może to być całkiem mylące. Jest to relacja, gdzie jedna osoba bądź dwie naciskają, aby robić wszystko wspólnie, aby dzielić się każdą myślą, aby dzielić się każdą emocją, przeżyciem, mieć tych samych znajomych i tak dalej. Nie ma tutaj miejsca na przestrzeń, na wolność, która jest potrzebna tak naprawdę każdemu człowiekowi. You want me, you need me, you can't live without me, and you know it. Tutaj nie dostrzega się granic drugiej osoby. Traktuje się drugiego jako część siebie i oczekuje się, aby ta osoba myślała, robiła i czuła tak samo jak my. Każde odchylenie od tego traktuje się jako oznakę niewierności bądź nawet zdradę. Tutaj nie ma miejsca na różnice zdań, poglądów czy spostrzeżeń. Można to porównać do oglądania obrazu w odległości np. 2 cm. Gdybyśmy poszli do galerii sztuki i stanęli przed obrazem tak blisko, to byśmy zobaczyli tylko jakąś kolorową plamę. Nie zobaczylibyśmy tego, co chciał przedstawić nam artysta. I w relacji jest podobnie. Gdy jest ona całkowicie zespolona, dostrzega się tylko siebie. Nie widzi się drugiego człowieka. Jedność w małżeństwie nie oznacza utraty indywidualnej osobowości, indywidualnej tożsamości. Gdyby tak było, przynajmniej jedna osoba musiałaby całkowicie zrezygnować z tego, kim jest, ze swoich poglądów, ze swoich gustów, ze swoich potrzeb. Tylko ta relacja byłaby związkiem jednej osoby z karykaturą drugiej. Nie byłoby możliwości zbudowania związku opartego na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Zatem, jeżeli nie całkowite zespolenie, to co? Spodobało mi się porównanie Małgorzaty Rybak, autorki książki Wygrane małżeństwo, o zachowaniu bezpiecznej odległości w małżeństwie na wzór odstępu, który widzimy w ruchu ulicznym. Na pewno widzieliście na autobusach, tramwajach czy samochodach taką naklejkę "Zachowaj odstęp". W relacji małżeńskiej jest podobnie. Aby być blisko siebie, trzeba zachować bezpieczny odstęp. Jeśli tego nie zrobimy, to może dojść do kolizji, która jest krzywdząca dla jednej bądź dwóch stron. Bezpieczna odległość w małżeństwie to taka, która zostawia przestrzeń na własne ja. A co za tym idzie? Na pasję, na potrzeby, na różnego rodzaju marzenia czy pragnienia, a także na to, że czasem jest się zmęczonym lub nie ma się ochoty czegoś zrobić. Bezpieczna odległość daje możliwość rozwoju małżonkowi w jego tempie, w jego dziedzinie, w ramach jego możliwości, oczywiście, jeżeli nie jest to krzywdzące dla całej rodziny. Na przykład, jeżeli małżonek często chodzi na siłownię, to oczywiście nie ma nic złego w dbaniu o swoje zdrowie, o swoją kondycję, ale jeżeli poświęca na to większość swojego czasu kosztem rodziny, to warto zwrócić mu uwagę, że nie jest to w porządku. Intencją zachowania bezpiecznej odległości jest cieszenie się małżonkiem takim, jakim jest. A z drugiej strony, korzystając z tej wolności, dbamy o siebie po to, aby później dbać o naszego małżonka czy naszą rodzinę. Pamiętam moment, kiedy bardzo mocno doświadczyłam, czym jest zachowanie tej bezpiecznej odległości, a co grozi, jeżeli jej nie mamy.
Jak nasze córki były małe, a mamy córki rok po roku, także obowiązków było całkiem sporo. I pamiętam te momenty totalnego wycieńczenia, kiedy opieka nad nimi i prowadzenie całego domu sprawiało, że miałam wrażenie, że niejako zatracam siebie w moim życiu, że nie mam przestrzeni, która była mi tak bardzo potrzebna. I wtedy mój mąż mi mówił: wiesz co, Marta, wyjdź sobie na spacer, do Biedronki, do Rossmana, gdziekolwiek, idź na kawę z koleżanką, ale oderwij się na chwilę i wyjdź z domu. I pamiętam, jak wracałam jak na skrzydłach, jak wracałam po prostu uśmiechnięta i znowu miałam energię, aby dawać coś z siebie. Potrzebowałam oddalić się na bezpieczną odległość po to, aby znów kochać mojego męża i moje dzieci. Czasami warto oddalić się trochę bardziej po to, aby zmienić perspektywę patrzenia. Pamiętacie przykład z obrazem w galerii sztuki? Gdy staniemy dalej, zobaczymy cały obraz. I tak samo jest w małżeństwie. Patrząc blisko, możesz zobaczyć czepiającą się o wszystko żonę. Natomiast jeżeli staniesz dalej, być może zobaczysz kobietę, która jest przemęczona natłokiem obowiązków. Ty patrzysz na męża i myślisz, że jest mrukiem, to stań dalej i może zobaczysz osobę, mężczyznę, który zmaga się z jakimiś stresami w pracy. I chciałabym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Czasami warto się oddalić po to, żeby być blisko siebie. Nie chodzi mi tutaj o obojętność, ale o dawanie tej przestrzeni, którą każdy potrzebuje do własnego rozwoju. Istnieje także rodzaj oddalenia, który jest bardzo niebezpieczny. To momenty, kiedy wycofujemy się z relacji, jesteśmy na nią obojętni. Nie kierujemy się miłością, ale właśnie tą obojętnością. I tutaj pojawia się taki schemat myślenia, jeżeli dana osoba coś nam mówi, to myślimy sobie: właściwie rób co chcesz, nic mnie to nie obchodzi. Ta niebezpieczna odległość może wynikać z wielu rzeczy. Może wynikać z tego, że przez lata nie zbudowaliśmy relacji, że nie prowadziliśmy rozmowy i coraz mniej mamy rzeczy wspólnych. Może także wynikać na przykład z lęku przed zranieniem, bo już tyle razy próbowaliśmy się otworzyć i ciągle coś było nie tak. Ta sytuacja, nie powiem, jest trudna. Tutaj na nowo każdego dnia trzeba próbować odbudować sobie zaufanie, a także wzbudzić sobie pragnienie bycia razem. Niewykluczone, że będziecie potrzebować pomocy specjalisty, który pozwoli Wam się wygadać właśnie w jego obecności. Dojrzewanie do tego typu relacji, do zachowywania tej bezpiecznej odległości życzę Wam z całego serca. Napiszcie proszę w komentarzu, jak Wy definiujecie wolność w małżeństwie. Czym ona dla Was jest? Tradycyjnie proszę Was już o subskrypcję, o komentarze oraz o łapkę w górę. I oczywiście przesyłajcie ten materiał dalej, aby tych, którzy walczą o dobre małżeństwo, było coraz więcej. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.